Antoni Macierewicz, jeden z najwybitniejszych polityków polskich. Współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, pierwszej jawnej struktury opozycyjnej. Od 1977 roku do dziś redaktor naczelny pisma Głos, doradca i ekspert Solidarności, zwolennik demokratycznych wyborów w związku. W stanie wojennym po ucieczce z internowania ukrywa się i jednocześnie prowadzi działalność polityczną. Przeciwnik rozmów w Magdalence i Okrągłego Stołu. Współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W rządzie Jana Olszewskiego jako minister spraw wewnętrznych podejmuje się misji lustracyjnej. Po upadku rządu kontynuuje kształtowanie formacji narodowo-katolickich. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego podejmuje się kolejnej misji – zlikwidowania wojskowych służb informacyjnych i zorganizowania w ich miejsce pierwszych budowanych od podstaw w Polsce po 1989 roku struktur kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest pan Antoni Macierewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Antoni, tu mam przed sobą Monitor Polski, który tak naprawdę jest jedna z moich ulubionych książek wydanych ostatnimi czasy. Promocja tej książki w pewnym sensie została zawieszona. Znaczy odbyła się, ale była taka potem zawieszona. Trochę jest tą książką jak oczywiście w moim raporcie o WSI. Trochę z tą książką jest tak jak z potworem z wiersza pana Kogito. To znaczy o istnieniu potwora świadczą jego ofiary. Promocja była bardzo dobra. Promocja była niezła. Promocją była konferencja prasowa prezydenta Rzeczypospolitej, który raport zaprezentował, więc każdemu życzę takiej promocji. Potem się stało coś dokładnie odwrotnego. Media zajęły się, nawet przedtem był ostrzał artyleryjski przygotowawczy, mający doprowadzić do tego, żeby albo w ogóle tej promocji nie było, albo żeby ją zlikwidować. Przecież zanim się raport ukazał, już mogliśmy się dowiedzieć ze wszystkich możliwych mediów, od Dziennika począwszy, poprzez Gazetę Wyborczą, że tego raportu albo nie ma, albo jest zły, albo mówi nieprawdę, a w ogóle nie ma w nim nic ciekawego. Oczywiście jest w obiegu absolutnie powszechnym. Ja już nie mówię o tych 12 szefach służb specjalnych natowskich, z których każdy ode mnie dostał we własnym języku ten tekst i z wypiekami na twarzy, jak mi później relacjonowali, go czytali. Ludzie zidentyfikowani tutaj na przykład jako kadra ukształtowana przez GRU, a to jest 300 najważniejszych osób kształtujących wojskowe służby informacyjne od roku 1990. Oni już nigdy decydującej roli oficjalnej odgrywać nie będą. Oni będą używani oczywiście przez formacje takie jak Platforma Obywatelska na zapleczach, jako doradcy. Być może w różnych innych rolach będą występowali, ale oficjalnie do służby już nigdy nie wrócą. I to jest gigantyczny sukces. Wchodziliśmy z takiego stanu, gdy najważniejsza służba mająca bronić i chronić polskie bezpieczeństwo była w całości ukształtowana przez GRU. I to jest stan, w jakim żyliśmy od roku 90 do roku 2006. Zatem powinny być konsekwencje następujące. Ludzie, którzy współpracowali, co wynika z tego raportu, w ten sposób z innymi mocarstwami, powinni właśnie być wyeliminowani z życia publicznego tego kraju. Czy tak się stało? Czy taka szansa istnieje? Nie, tak się nie stało. Tak się oczywiście nie stało. Co więcej, na wyniku pracy komisji weryfikacyjnej zostało skierowanych do prokuratury 71 zawiadomień o przestępstwie obejmujących blisko 300 osób. A w tym na przykład szereg osób, które, i to na wysokich stanowiskach, które organizowały handel bronią z ludźmi handlującymi, kierującymi tę broń do terrorystów, a do mafii rosyjskiej i do różnych innych tego typu zamawiających tę broń. Proces w tej sprawie odbędzie się w Nowym Jorku. A dlatego, bo w Polsce niestety został zablokowany. Polski aparat wymiaru sprawiedliwości nie jest w stanie skazać ludzi, którzy zajmowali się na rzecz Sowietów handlem bronią, ale są w stanie zrobić to Amerykanie. Jest pan w sytuacji człowieka, który
no, siłą rzeczy strasznie wiele wie o tym, co tu się stało, prawda? Co się dzieje, co się stało? No oczywiście siłą rzeczy, żyjąc już kilka lat w Polsce, a tak się złożyło dla mnie, może i nawet symbolicznie, że rozmawiamy na dzień przed moimi 60. urodzinami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję najmocniej. No, siłą rzeczy, jako człowiek czynny politycznie od ponad 40 lat, kilka rzeczy wiem, ale bez przesady, no nie wszystko na pewno. Z racji pańskich urodzin, no wróćmy do pańskiego życiorysu. Z jakiej rodziny pan pochodzi? Skąd pan się tak rodzinnie pojawił w świecie? Wszystkie rodziny, zarówno Macierewiczów, czyli Pomieczu, jak i Strączyńskich, Winczakiewiczów, Kozarskich, Niementowskich, Nowakowskich, cały ten Kuglerów, cały ten klan spokrewnionych rodzin wywodzi się z drobnej szlachty polskiej. Sięgam pamięcią genealogiczną końca XVII wieku. To była drobna szlachta, zubożała po powstaniu styczniowym, co oczywiste, która przeszła na dzierżawy, bo stracono resztki majątków. Potem się odkuła, później się przekształciła w inteligencję, profesurę, ludzi sztuki, nauki, a wreszcie także zawsze było wśród nich wielu żołnierzy. Zawsze byli to ludzie związani z walką o niepodległość. A tak to mniej więcej wyglądało do lat 40., kiedy ja się w 1948 roku pojawiam na świecie. Niestety ojciec ginie w 1949 roku w związku z procesem stronnictwa pracy. Był profesorem chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Został w nocy z 10 na 11 listopada 1949 roku znaleziony jako martwy w swojej pracowni chemicznej. Wiadomo, że o godzinie 8 odwiedziło go dwóch funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. No a jak się okazało później w procesie stronnictwa pracy, który się zaczął kilka dni później, był skarbnikiem podziemnego stronnictwa pracy. Tyle mniej więcej na ten temat wiadomo. Nigdy całej historii, a zwłaszcza tajemnicy śmierci ojca, nie udało mi się wyjaśnić. Są różne wersje, od morderstwa przez samobójstwo. Nie znam do końca prawdy. Jedno jest pewne, że brał udział w konspiracji niepodległościowej. Podobnie jak przed wojną był członkiem Stronnictwa Narodowego, bo rodzina Macierewiczów była w ogóle związana ze Stronnictwem Narodowym. Dziadek Adam Macierewicz był współpracownikiem Dmowskiego. Mnie wychowała wielka kobieta, moja matka. Osoba bardzo twarda, ale też niesłychanie pracowita, niesłychanie zdeterminowana w swoim życiu. I jeżeli jakiekolwiek pozytywne cechy posiadam, to w olbrzymim stopniu dzięki jej wychowaniu, które nie było w żaden sposób jakimś dydaktyzmem. Przekaz był przekazem poprzez przykład, przez zachowanie, przez działanie. Musząc utrzymywać dużą rodzinę, będąc sama po śmierci męża od 1949 roku, mama musiała pracować na kilku etatach. W komunizmie to w ogóle było trudne, zwłaszcza jeśli się jest obciążonym piętnem wroga ludu. Od pierwszego momentu, który pamiętam, przekaz tego, że obowiązkiem jest działanie na rzecz niepodległości Polski, był dla mnie absolutnie oczywisty. Jakkolwiek by być może to publicznie dziwnie zabrzmiało, ale tak rzeczywiście było. Bardzo długo, mniej więcej do 15 roku życia, twierdziłem, że będę studiował archeologię. Ponieważ pochodzę z rodziny profesorskiej, jeżeli tak można powiedzieć, no to tym oczywistym kierunkiem mojego rozwoju była kariera naukowa. Gdzieś koło 15 roku życia powiedziałem mamie, że nie, że jednak pójdę na historię. I pamiętam, mamy reakcję. Powiedziała, no to się skończy tak jak z twoim ojcem. Pójdziesz w politykę i się skończy dramatycznie. Czyli krótko mówiąc, to ona w tym sensie zdefiniowała, widząc narastające pewne procesy duchowo-psychologiczne, które we mnie zachodziły i rozumiejąc, jakie one muszą mieć konsekwencje w rzeczywistości politycznej, w której
w której się znajdowaliśmy. Harcerstwo, w którym pan się pojawia, jest też od razu takim świadomym pomostem do polityki? Tak, oczywiście, z tym, że trzeba od razu powiedzieć, że harcerstwo było dla mnie częścią rzeczywistości rodzinnej. Moja siostra jest ode mnie o 10 lat starsza i była współzałożycielką w 1957 roku kręgu starszoharcerskiego przy Politechnice Warszawskiej. Była to próba odbudowy niepodległościowego harcerstwa niszczonego przez komunizm. W 1965 roku chyba poznałem przypadkiem chłopców i dziewczęta z pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Traugutta Czarnej Jedynki, chyba w Krakowie Wojtka Onyszkiewicza, o ile się nie mylę, ale głowy nie dam i zrozumiałem, że to jest właśnie ta drużyna, której szukam. Byłem przedtem w różnych innych. Jedynka i ludzie, których poznałem w jedynce i z którymi się związałem, jest już moją codziennością po dzień dzisiejszy. Ludzie, którzy wraz ze mną tworzyli służbę kontrwywiadu wojskowego w ubiegłych 2 latach, są ludzie, z którymi kształtowaliśmy jedynkę w latach 60. Jedynka bardzo szybko ewoluowała. W jakimś sensie moje przyjście do jedynki także oto grało tu rolę, chociażbym jej specjalnie nie przeceniał, ale bardzo szybko ewoluowała w kierunku poszukiwania narzędzi pracy niepodległościowej. Wielu z nas z kierownictwa jedynki znalazło się na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. To wszystko są historycy, którzy rozumieją, że znaleźliśmy się w takiej szczególnej sytuacji, w której spada na nas obowiązek przygotowywania kadr do działań niepodległościowych. To nie był jeszcze moment, w którym byśmy uważali, że możemy podjąć bezpośrednią akcję niepodległościową. Mówię o latach 65-68, a nawet może trochę później, 69-70, tylko to jest czas, który uważamy, że mamy obowiązek te kadry wychowywać. I na bazie jedynki zostaje powołanych szereg drużyn filialnych oraz później po 1968 roku jako pewnego rodzaju struktura koordynująca te działania gromada starszoharcerska Włóczęgów, której celem było patronowanie tworzenia drużyn harcerskich przygotowujących kadrę do działań niepodległościowych. To nie znaczy, że przyjmowaliśmy perspektywy walki zbrojnej. Nie. Takiej perspektywy nie przyjmowaliśmy. Może najbardziej ja oscylowałem w kierunku takich poszukiwań, z czym łączą się moje różnorodne studia analizujące na przykład działania partyzantki miejskiej i wiejskiej w Ameryce Łacińskiej, także studia dotyczące działania partyzanckie w Polsce. No, taką zemstą ze strony Adama Michnika wobec mnie jest próba przyklejenia mi gewaryzmu. To bardzo interesujące i ma zakorzenienie w bardzo konkretnym spotkaniu z wczesnych lat 70., gdzie okazało się, że w sporze czy w dyskusji dotyczącej Palestyńczyków ja zwracam uwagę na to, że jednak przy zrozumieniu negatywnego wobec nich stanowiska trzeba przyjąć do wiadomości, że mają prawo do niepodległości. Adam Michnik studiował historię także wtedy, kiedy ja byłem studentem tego wydziału i którego w związku z tym jego działania, jak i środowiska wokół niego skupionego poznaje także w dyskusjach organizowanych wówczas przez ZMS na Wydziale Historii, na innych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. A więc poznajemy ich chociaż z zewnątrz, chociaż przez cały czas zastanawiając się, o co im chodzi, do czego prowadzą, jaki jest cel tego ich działania. Włączamy się w to działanie wtedy, kiedy dochodzi do marca, ponieważ to jest już bunt powszechny studentów przekraczający rozgrywki frakcyjno-partyjne, o której ich przez cały czas podejrzewaliśmy, czy też z perspektywy, której na nich przez cały czas patrzyliśmy. I moim zdaniem to była perspektywa słuszna, bo jak widać w rozwoju po dzień dzisiejszy, poza liberalizm komunistyczny, poza ewolucję systemu komunistycznego, który miał przyjąć inny kształt pewnych atrap, ale którego istota, jeśli chodzi o dominację grupy elitarnej wywodzącej się z zespołów okupacyjnych, ta istota się
niestety po dzień dzisiejszy nie zmieniła. Ale z powodów taktycznych wchodzi pan w alians, w sojusz z tym środowiskiem. Takie elementy współdziałania, choć na własnych warunkach, są już właśnie w 1968 roku. 1968 rok oczywiście jest bardzo ważny, przy czym od razu chcę powiedzieć, jeśli chodzi o zakres demonstracji, ta 66 jest nie mniejsza, a jeśli chodzi o skalę kraju ówczesną, no to tysiąclecie Chrztu Polskiego poruszyło polskie społeczeństwo dużo głębiej i dużo szerzej niż 68 rok. W ciągu ubiegłych 30 lat z jakimś takim zdziwieniem, narastającym zdziwieniem patrzę, że udało się ludziom ze środowisk rewizjonistycznych tak dalece zdominować polską publicystykę, a następnie media, a wręcz i historiografię w jakimś sensie. Jestem historykiem i patrzę na te dziwactwa i te łamańce wykonywane przez moich kolegów historyków, którzy próbują sprowadzić okres okupacji sowieckiej do 68 roku i do najstraszliwszego wydarzenia, jakie miało miejsce. Rozumiem, że jedyne, co się naprawdę złego działo w ciągu tego czasu, to dramat byłych sowieckich okupantów pochodzenia żydowskiego, którzy musieli z Polski wyjechać, dlatego, że przestali być ministrami. W związku z tym, jak ktoś przestaje być ministrem, to oczywiście jedyne, co może zrobić, to natychmiast wyjechać i porzucić wszystkie związki z krajem, który ich wykarmił. Oczywiście bunt marcowy był bardzo ważnym wydarzeniem w historii Polski. Brałem w nim udział, jestem z tego dumny i nigdy się tego nie wyprzedzę. Wręcz odwrotnie, to poruszenie studenckie, które przecież objęło całą Polskę i wcale nie objęło tylko studentów, objęło całą młodzież oraz olbrzymie kręgi społeczeństwa polskiego, w tym także pracowniczego, czy jak się wówczas mówiło, robotniczego, chociaż oficjalna, także opozycyjna oficjalna historiografia temu zaprzecza. To był bunt będący w olbrzymim stopniu wynikiem gigantycznej pracy, jaką Kościół i patriotycznie nastawione kręgi, środowiska polskie wykonały po 1956 roku. To nie wyrastało w żaden sposób z działań grupki komandosów czy innych środowisk rewizjonistycznych, wręcz odwrotnie. To było pokłosie, moim zdaniem, w wymiarze społecznym, nie tylko duchowym, ale społecznym, wielkiej nowenny rozpoczętej przez prymasa tysiąclecia i Kościół polski. Było już oczywiste co najmniej od akcji konstytucyjnej, czyli co najmniej od 1975 roku, że narasta możliwość rozszerzenia działania opozycyjnego na szerokie kręgi społeczeństwa, a sytuacja gospodarcza i geopolityczna będzie sprzyjała zwiększeniu presji na aparat komunistyczny i być może poszerzeniu zakresu swobód, jakie w Polsce dawałoby się wywalczyć. To znaczyło z ówczesnych naszych analiz, że powstanie sytuacja, w której będzie można nie tylko w Kościele, jak było dotychczas, ale także poza Kościołem, w cywilnym społeczeństwie właśnie na masową skalę przygotowywać, odbudowywać kadry niepodległościowe. Ten okres doprowadził nas do postawienia sobie dylematu, iż jeżeli chcemy dalej rozszerzać ten typ działania, to musimy prędzej czy później trafić na decyzję, czy chcemy, aby to było działanie polityczne, czy też chcemy, żeby to było działanie mające elementy walki bezpośredniej, czy też zbrojnej. I po długiej dyskusji, trudnej, wewnętrznej, ten element walki zbrojnej został przez nas odrzucony. Prędzej czy później musieliśmy, i tak się stało rzeczywiście, zacząć poszukiwać narzędzi masowego dotarcia do społeczeństwa. Otóż takie narzędzia istniały wówczas wyłącznie w rękach środowisk wywodzących się z aparatu władzy, w tym wypadku tego, co nazywało się lewicą laicką, czy lewicą warszawską, czy rewizjonistami. Dotarcie do zachodnich radiostacji bez pośrednictwa środowisk rewizjonistycznych było po prostu niemożliwe. Wyłącznie poprzez nich można było nadać komunikat z Radia Wolna Europa. To dzisiaj może wydawać się dziwne,
dziwne, może rzadko kto sobie z tego zdaje sprawę, ale potęgą w tamtym świecie medialnym, świecie rozgłośni w języku polskim był pan Eugeniusz Smolar, absolutną potęgą, bez możliwości komunikowania się z nim czy poprzez niego, możliwość przekazania społeczeństwu polskiemu jakiejkolwiek treści publicystycznej, politycznej, informacyjnej było praktycznie rzecz biorąc albo niemożliwe, albo sprowadzone do marginesu. To był okres mniej więcej końca drugiej połowy sierpnia 76 roku. W akcję pomocy było zaangażowanych już ponad 50 harcerzy chodzących. Gdy mówię harcerzy, żeby było jasne, mowa jest o ludziach, którzy skończyli 18 lat. Nie braliśmy do tego działania nikogo, kto by nie był pełnoletni. To był taki wymóg absolutny ze względu na to, że było jasne, że prędzej czy później ci ludzie staną się obiektem oddziaływania, presji, a może i represji ze strony policji politycznej. No i już w drugiej połowie sierpnia było jasne, że policja nam siedzi na karku i że potrzebna jest nie tylko w wymiarze strategicznym polskim, ale doraźnym tej akcji pomocy potrzebna jest jakaś instytucja, która będzie to chroniła. Dlatego też zaczęliśmy pracować nad stworzeniem tego ciała, które później nazwane zostało przez nas Komitetem Obrony Robotników. Podstawowy trzon pierwszej deklaracji Komitetu Obrony Robotników został ułożony przez Wojciecha Onyszkiewicza, Piotra Naimskiego i przeze mnie w kuchni Piotrka Naimskiego. Tak wtedy, jak i po dzień dzisiejszy, ja nie mam jasności, czy to był kompromis opłacalny. Wtedy nie miałem tej jasności i podchodziłem z wielkimi obawami do tego kompromisu i dzisiaj nie mam pełnej oceny tej sytuacji i nie potrafię powiedzieć, czy więcej było z tego wynikło dla Polski korzyści, czy więcej wynikło z tego dla Polski no nieszczęść, czy też owoców negatywnych. Elementem tej decyzji była świadomość, że jest szansa na powołanie jawnych instytucji opozycyjnych. Jaki był ten interes z drugiej strony? Wasz interes zrozumiałem. Jak był interes komandosu, żeby z wami to robić? Zakładałem, że jest taka szansa, że to środowisko naprawdę będzie ewoluowało w kierunku niepodległościowym. No bardzo szybko, już w 1977 roku miałem jasność, że tak nie jest, ale początkowo zakładałem, że taka szansa istnieje i rozumiałem, że jest to środowisko, które jest zamknięte, które ma świadomość izolacji społecznej, które ma świadomość, że jest obarczone, napiętnowane w oczach normalnych Polaków piętnem kolaboracji z komunizmem. Że w związku z tym ich możliwości działania publicznego są bardzo ograniczone i że muszą się znaleźć w szerszym, tak powiem, zestawie, żeby w ogóle móc wiarygodnie w społeczeństwie działać. Mamy do czynienia z bardzo brutalną walką polityczną, w której ci koledzy nie zrezygnują w żadnym wypadku z swojej podstawowej, dominującej strategii, jaką jest budowa postkomunistycznego państwa z dominantą myśli, no właśnie takiej postkomunistycznej i zespołu wartości temu towarzyszących. To był cały szereg wydarzeń, zarówno związanych z wewnętrznymi procesami w samym Komitecie Obrony Robotników. Kierownictwo tej instytucji od początku leżało w rękach zespołu, który ją stworzył, czyli właśnie środowiska harcerskiego, włącznie z kontaktami bazującymi na kartotece tworzonej przez ludzi jeżdżących do robotników, z wydawaniem komunikatu Komitetu Obrony Robotników, czym ja się zajmowałem, z pierwszą bazą poligraficzną, którą dzięki współpracy i olbrzymim i odwadze i determinacji środowiska lubelskiego związanego z panem Piotrem Jeglińskim. Otóż to wszystko początkowo było związane z środowiskiem harcerskim i to się zmieniło dopiero po okresie aresztu, który był skutkiem demonstracji w Krakowie w związku ze śmiercią Stanisława
Pyjasa. Współorganizowaliśmy tę demonstrację, zostaliśmy aresztowani i w trakcie naszego więzienia wszystkie te narzędzia zostały przejęte przez środowisko komandosów. Z tym się wiązał także powrót Adama Michnika w maju, na początku maja i przyjęcie go do KOR-u przy naszych wątpliwościach. Adam Michnik był we Francji, chyba także podróżował po innych krajach Europy Zachodniej. O ile się nie mylę, to było stypendium Sartra. Chodzi o pewien potencjał informacji, znajomości, możliwości oddziaływania, którymi dysponował Adam Michnik, a które tak powiem, dołączone do możliwości oddziaływania Jacka Kuronia, zmieniły układ sił w samym KOR-ze. Próbowaliśmy nawiązać kontakt ze środowiskiem Andrzeja Czumy i rzeczywiście pewne współdziałania były podejmowane razem. Między innymi taka wielka demonstracja w rocznicę grudnia 70 roku. Ona była jednym z powodów gigantycznego kryzysu w samym Komitecie Obrony Robotników, którego kierownictwo już nawiązywało rozmowy, jak sądzę, z partyjnymi kierownikami ówczesnego życia politycznego PRL-u i demonstracje publiczne, walka uliczna, jeżeli tak można powiedzieć, przekraczała zakres kompromisu, jaki tam się kształtował. Stąd próba bardzo ostrego potępienia naszych działań przez środowisko Jacka Kuronia. Nawet próbowano taką uchwałę KOR-u przyjąć przeciwko nam. No różne tam rzeczy były na szczęście nieskuteczne. Ważnym elementem tego rozchodzenia się było powstanie Głosu i bardzo szybko okazało się, że środowisko Jacka Kuronia, Adama Michnika próbuje narzucić linię polityczną wychodzącą naprzeciw tak zwanym liberałom partyjnym. Powodem takiego sporu stał się artykuł Adama Michnika zatytułowany, o ile się nie mylę, czy Gierek może stać się polskim Suarezem. No, nawiązywało to do wówczas przez niego rozwijanej koncepcji drogi hiszpańskiej, przemian ewolucyjnych w Polsce, które by miały naśladować czy kontynuować tamtą myśl. Było to związane także z eurokomunizmem, różnymi takimi zjawiskami, jakimi Związek Sowiecki próbował sterować procesami przemian europejskich w ogóle. Otóż ja powiedziałem, że w żadnym wypadku nie zgodzę się, żeby w piśmie, którego mam być redaktorem naczelnym, a tak to pismo było wówczas przez całe środowisko KOR-u pomyślane, że to będzie wspólny organ polityczny różnych środowisk korowskich, znajdował się tekst sugerujący publicznie, że naszą linią polityczną jest porozumienie z komunistami. My możemy dzisiaj mówić, że nie podejmujemy walki zbrojnej, bo na to nas nie stać. A my możemy mówić, że działamy przede wszystkim pokojowo. To jest w porządku, że budujemy niezależne instytucje społeczne niezależnie od aparatu komunistycznego, bo taką wizję rzeczywiście i taką strategię preferowaliśmy. Ale w żadnym wypadku nie będziemy formułowali publicznych deklaracji o tym, że chcemy, widzimy perspektywę wspólnego działania razem z tak zwanymi liberałami partyjnymi, bo to oznacza, że stajemy się ich częścią, bo to oznacza, że stajemy się po prostu częścią gry komunistycznej, częścią gry moskiewskiej. Szereg, krótko mówiąc, demonstracji, manifestacji wewnętrznych, rozchodzenia się i pewnych decyzji, jakie według mnie środowisko lewicy lewickiej podjęło, że może już samodzielnie działać, że już się zakorzeniło w społeczeństwie na tyle, że my już nie jesteśmy im potrzebni. W słowie wstępnym, które było publikowane w piśmie Głos, które założyliśmy w 1977 roku, ono dawało wyraz pewnej koncepcji ideowo-strategicznej, z jaką środowisko harcerskie, później środowisko Głosu działało w opozycji. A brzmiała ta formuła w ten sposób. Jesteśmy głęboko przekonani, że tworząc niezależne instytucje społeczne, mamy szansę odbudować partie polityczne, związki zawodowe i państwo niepodległe Polski. Budowa związku zawodowego jako samodzielnego ciała, samodzielnego bytu była wpisana w nasz program. Oczywiście Solidarność od razu stała się czymś nieporównanie większym, czymś zupełnie innym. Była narodem zorganizowanym w
związek zawodowy, prawda? Wtedy mówiliśmy, że no, różne narody mają różne drogi. Bywają narody, które organizują się w armię, bywają narody, które organizują się w kościół, a tutaj naród zorganizował się w związek zawodowy. Braliśmy w tym wszyscy bardzo czynny, bardzo aktywny udział na wszystkich etapach, a począwszy od pomagania strajkom, które wówczas wybuchały, przez wspieranie tych robotników i tych środowisk, które robiły wszystko, żeby przekształcić ten wybuch strajkowy w trwałą organizację związkową, a później by ta trwała organizacja związkowa dała jak najwięcej instytucji państwu polskiemu przyszłemu. Trzeba powiedzieć, że tę walkę niestety przegraliśmy. Przegraliśmy w wymiarze takim, którego być może nie dało się uratować. Być może stan wojenny był rzeczywistością, która była nie do uniknięcia. Być może strajk marcowy, gdyby przekształcił się naprawdę w strajk. To, co było pokłosiem, konsekwencją niewątpliwej prowokacji bydgoskiej. Być może tamten strajk. Ja byłem jego przeciwnikiem wówczas, żeby było też jasne. Uważałem, że Rosjanie są przygotowani do wkroczenia i że wkroczą w sposób absolutnie bezdyskusyjny, gdybyśmy wówczas de facto walkę zbrojną, bo takie byłyby konsekwencje tego strajku. Gdyby go podjąć, on by musiał przynieść w efekcie walkę zbrojną. To jest zupełnie jasne. Którą byśmy na pewno wygrali, gdyby nie było interwencji rosyjskiej. To też jest jasne, bo druga strona po prostu rozsypywała się jak proszek. Oni byli zupełnie przygotowani do takiej konfrontacji. Ale też uważałem wówczas, że Rosjanie są przygotowani na wejście i są zdeterminowani. Może się pomyliłem. Mówię o tym z pełną otwartością, bo nie wiem, nie znam materiałów, które by przesądzały, jak naprawdę by się wtedy historia potoczyła. Jedno jest pewne, że my wówczas organizacyjnie, strukturalnie nie byliśmy na to przygotowani. Nie było ośrodka po stronie polskiej, który by wówczas prowadził działania w kierunku natychmiastowego odzyskania niepodległości, zastąpienia aparatu państwowego ubecko-moskiewskiego przez nasz własny. Ale to niewątpliwie był moment przełomowy. Zyskiem było przekształcenie Solidarności, czegoś, co ciągle było ruchem społecznym, czyli nieustrukturalizowanym do końca zjawiskiem bazującym na doraźnych emocjach i doraźnych konfliktach w instytucję społeczną, w trwałą instytucję społeczną. I tym procesem, który to uczynił, były wybory Solidarności. Musimy sobie uświadomić, że ówczesne władze Solidarności jeszcze w marcu roku 1981 nie były strukturami pochodzącymi z wyborów, nie były zakorzenione w woli woli wyborców, woli narodu polskiego, woli pracowników nawet. A wybory, które się później odbyły, które się odbyły latem i jesienią 1981 roku, to były pierwsze wolne wybory, jakie ta gigantyczna rzesza, kilkunastomilionowa rzesza Polaków odprawiła, zrealizowała od wielu dziesięcioleci. Bardzo wielu ludzi, którzy chcieli na tej fali odegrać rolę kluczową, rolę decydentów polskich, w tych wyborach przegrało. W ogóle nawet nie doszli do etapu wyborów do Komisji Krajowej. Ludzie, którzy przejęli później władzę w stanie wojennym, przejęli władzę nad polską opozycją, a w wyborach roku 81 zostali po prostu przez Polaków odrzuceni. Czy ten legalizm między innymi dlatego był stan wojenny, bo stan wojenny moim zdaniem został wprowadzony w tym, a nie w innym momencie właśnie dlatego, że stabilizowała się, gruntowała, zakorzeniała gigantyczna, kilkunastomilionowa struktura w państwie komunistycznym, struktura, która była niepodległa, która legalna. Dokonała wyborów. To nie tylko o to chodzi, że legalna, ale przede wszystkim bazująca na swobodnym mandacie, wolnym mandacie milionów Polaków. Ten mandat został realnie zakwestionowany nie przez wojska okupacyjne, nie przez strzały w kopalniach, tylko niestety przez okrągły stół i przez decyzję Lecha Wałęsy i związanych z nim działaczy, którzy zdelegalizowali. Oni
odsunęli i rzeczywiście niestety im się to udało. Całą Komisję Krajową wybraną w roku 1981, wszystkie organizacje, wszystkie ciała i tak dalej. Oni sami to, czego nigdy by nie było zdolna zrobić ani Służba Bezpieczeństwa, ani ZOMO, ani wojsko, ani Sowieci, dokonali ludzie, którzy poszli na współpracę z nimi. Antka Macierewicza poznałem przy okazji premierowych kontaktów jego i jego grupy harcerskiej wywodzącej się z Czarnej Jedynki warszawskiej, z władzami bezpieczeństwa PRL. Było takie spotkanie całej tej grupy harcerskiej w willi profesora Doroszewskiego. Uzasadniającym, że tak powiem, tą obecność była wnuczka profesora, Urszula Doroszewska, bardzo aktywna członkini tej grupy. No i wtedy nastąpiło wkroczenie władz bezpieczeństwa, zatrzymanie wszystkich, 48-godzinny areszt. No i ktoś z kręgu ich znajomych polecił im, żeby się ze mną skontaktowali. O tyle okazałem się skuteczny w tych poradach, że jednak do procesu tej grupy wtedy przynajmniej nie doszło. Po znanym buncie robotniczym w Radomiu, Ursusie, Płocku w czerwcu 1976 roku. Właśnie ta grupa i w szczególności Antoni Macierewicz podjęli, wtedy oni pierwsi, trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, inicjatywę organizowania pomocy dla aresztowanych, prześladowanych robotników i ich rodzin. Taka była geneza później powstania Komitetu Obrony Robotników, a potem już mniej więcej trwałej, zorganizowanej opozycji politycznej. Od tego momentu to się zaczyna, powiedzmy, ten czas naszego wspólnego działania, czas działania w Komitecie Obrony Robotników, a później z tej natury rzeczy przejście do tego wspólnego etapu działań w Solidarności po sierpniu 80 roku. Ten czas spowodował, że kiedy w 91 roku tak się złożyło, że mnie przypadła ta misja tworzenia pierwszego rządu wyłonionego przez parlament pochodzący z wolnych wyborów, że wtedy dla mnie naturalnym zupełnie jakby odruchem w pewnym sensie było powierzenie pozycji ministra spraw wewnętrznych, szefa także służb specjalnych, Antoniemu Macierewiczowi z takim założeniem, że to nie jest tylko indywidualna nominacja, że to jest wejście całej tej grupy ludzi z Czarnej Jedynki harcerskiej, powierzenie im właśnie budowy od podstaw tego jednego z najważniejszych odcinków nowego polskiego państwa, tego obszaru służb specjalnych. Jako premier postawiłem jako zadanie rozbić ten układ i budować od podstaw, budować na nowo. No, to się w tamtym czasie nie powiodło. Formalną przyczyną odwołania rządu była tak zwana lista Macierewicza. Ten moment był właściwie taką chwilą, kiedy nazwisko Antoniego Macierewicza weszło w jakiś sposób na karty polskiej historii. I spór wokół tej sprawy trwa od tamtego czasu już kilkanaście lat. Różne rzeczy w życiu podejmowałem. Na pewno dla mnie działanie w Jedynce i Gromada Włóczęgów była bardzo istotnym doświadczeniem, chociaż nie ja odgrywałem tam decydującą rolę, ale niewątpliwie podjęcie akcji pomocy, stworzenie KOR-u, stworzenie całej serii niezależnych instytucji społecznych było dla mnie chyba najważniejszym doświadczeniem życiowym. Jeżeli byśmy mówili w ogóle o tak wielkich rzeczach jak historia w zestawieniu z moją osobą, to działanie było niesłychanie dla mnie istotne. Bo dla mnie na przykład upadek rządu Jana Olszewskiego jest wydarzeniem ważniejszym niż powstanie KOR-u, jak słowo daje. Tak, oczywiście. Z perspektywy historycznej jest ważniejszym, dlatego, bo opozycja, i być może nawet lepsza i skuteczniejsza, powstałaby tak czy inaczej. To już dzisiaj wiemy na pewno.
to wiemy na pewno. A rząd Jana Olszewskiego, gdyby nie został przez Wałęsę obalony, miał wszystkie dane, żeby zmienić historię Polski i ten proces, który teraz jest rozciągnięty już na dziesięciolecia i być może będzie rozciągnięty jeszcze na jakiś czas, skrócić do kilkunastu miesięcy i pozwolić na to, by Polska jako niepodległe, rzeczywiście suwerenne państwo wyszła już wtedy z kryzysu 92 roku, co zmieniłoby mapę Europy, a przede wszystkim zmieniłoby nasz los jako narodu. Nie byłoby całej tej ubeckiej prywatyzacji, nie rozgrabiono by majątku narodowego, nie stworzono by sytuacji, w której olbrzymia część społeczeństwa w sposób w pełni uprawniony czuje się poszkodowana i ma pretensje, nie byłoby gry polskimi uczuciami, kierując je na przykład przeciwko Kościołowi, czy kierując je przeciwko Stanom Zjednoczonym. Nie byłoby całego tego procesu destrukcji narodowej, z którym niestety wciąż się borykamy, i nie zawsze udaje nam się wygrywać. Lista, którą wtedy pan przedstawi, lista Macierewicza. Można to spersonalizować i przypisać to mnie, ale moja rola polegała tylko na tym, że zgodnie z ówczesną konstytucją, ona była inna niż obecna, ona tak powiem, autonomizowała ministrów dużo bardziej niż dzisiaj. Dzisiaj ministrowie są po prostu narzędziem premiera. Wówczas ministrowie byli w bezpośredniej relacji z Sejmem, który był jeszcze najwyższym organem władzy zarówno wykonawczej, jak i ustawodawczej. Ja byłem jako organ władzy wykonawczej zobowiązany przez Sejm i musiałem to wykonać, jeżeli chciałem być uczciwym ministrem. Można było być tylko oszustem, tak jak byli oszustami ci ludzie, którzy ten urząd przede mną i po mnie niestety sprawowali i mówili, że to jest niemożliwe, że to jest nieprawda, że tego zakazują jakieś ustawy, no i tak dalej. No, słyszeliśmy te wyjaśnienia, czy panów Widackiego, Zimowskiego, czy później Milczanowskiego, prawda, którzy mówili, że tego nie ma, to jest ukradzione, tego i tak dalej, różne bzdury, różne kłamstwa na to mówili, równocześnie sami przecież operacje z tym związane wykonując. Dlatego, bo pan Milczanowski na rok przede mną taką listę sporządził, dużo obszerniejszą niż ta, którą ja przekazałem Sejmowi, tylko że ona była używana w tajemnicy przed społeczeństwem do różnorodnych rozgrywek. Podobnie było z innymi ministrami i innymi działaniami. W związku z tym to było rozpoczęcie rzeczywistego procesu dekomunizacji Polski. I w tej perspektywie należy na to patrzeć. Rzeczywiście cieszę się, że udało się uniknąć błędów, które by kogoś rzeczywiście skrzywdziły. Bo to pytałem, udało się, tak? Tak, to niewątpliwie się udało. Jest to olbrzymia zasługa, zwłaszcza ludzi z Wydziału Studiów, którzy realnie ten proces wykonywali. Bo warto pamiętać, że poza tą listą, o której mowa, każdy z posłów i senatorów otrzymał ode mnie w kopercie materiał kilkudziesięciostronicowy, który opowiadał historię tych archiwów, relacjonował strukturę tych archiwów, to w jaki sposób te archiwa były niszczone w przeszłości, a także działanie różnych środowisk politycznych, które próbowały te archiwa penetrować, między innymi tak zwaną komisję Michnika z 90 roku. Właśnie jemu umożliwiono dostęp do najtajniejszych archiwów, włącznie z takimi działaniami, jakich ja osobiście nigdy wówczas nie podejmowałem. Ja nigdy przecież nie schodziłem do sal archiwalnych przy pomocy tych akt, tak jak relacjonowała to w Nowym Świecie wówczas pani Irena Lasota. Różne operacje były dokonywane. Mówię to na odpowiedzialność pani Lasoty, ponieważ ona to zrelacjonowała, a zna to środowisko od wewnątrz, więc myślę, że jest kompetentna. Chcę też jasno powiedzieć, ta uchwała sejmowa nie była zaskoczeniem. Ja gdy tylko przyszedłem do ministerstwa, powiedziałem, że będę dążył do lustracji. Mówiłem, że będę przygotowywał uchwałę sejmową i gdyby pan Janusz Korwin-Mikke tej uchwały nie zaproponował, to zapewne zgłosiłbym inną uchwałę, która była przeze mnie przygotowywana. Nigdy tego nie ukrywałem. Uważałem, że
że lustracja i dekomunizacja powinna być. I co z tego? Ci wszyscy ludzie świetnie się mają, prawda? Ludzie, którzy przeprowadzili wówczas tą pierwszą akcję lustracyjno-dekomunizacyjną, zostali tam opluci, etc., przez 1000 mediów i ileś tam artykułów. Nigdy nikt nikogo nie przeprosił i tak dalej, a tamci są teraz ministrami w rządzie pana Tuska, świetnie się mają, różne misje dyplomatyczne i polityczne im się daje. Można powiedzieć, że obraz obecnej Polski nadal jest z tego punktu widzenia bardzo pesymistyczny. Większość, duża część wielkiego biznesu to są ludzie wywodzący się z agentury. W aparacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ciągle mamy taką sytuację, że pan minister proponuje Komisji do Spraw Łączności z Polakami na placówki dyplomatyczne ludzi po szkołach MGIMO, czyli szkołach, które niewątpliwie były używane przez służby specjalne rosyjskie do kształtowania swojego aparatu i ci ludzie teraz mają reprezentować państwo polskie na placówkach dyplomatycznych i tak dalej, i tak dalej. I możemy powiedzieć, że ten element kontroli przez aparat tajny znowu triumfuje, znowu wraca. Tak, to prawda, ale nie byłoby nie tylko ustawy lustracyjnej, bo co do jej skuteczności możemy dyskutować, ale nie byłoby Instytutu Pamięci Narodowej. Nie byłoby Instytutu Pamięci Narodowej, a wszystkie te akta zostałyby zniszczone lub rozparcelowane i zawłaszczone a la Komisja Michnika, gdyby nie uchwała lustracyjna i jej realizacja w 1992 roku. Nie byłoby tego raportu. I nie byłoby naszej świadomości, że tak, może w danym momencie przegrywamy. Być może. Ale nie ma wątpliwości, że jednym z istotnych warunków odzyskania przez Polskę niepodległości jest doprowadzenie tego procesu do końca. Że tak długo, jak długo kapitał narodowy będzie w rękach ludzi wywodzących się z aparatu służb bezpieczeństwa i tak długo, jak długo aparat państwowy będzie budowany na tamtym substracie, tak długo Polska będzie tylko przedmiotem gry geopolitycznej i politycznej i tak długo pełnej niepodległości nie odzyskamy. Ta świadomość jest świadomością powszechną, nawet jeżeli jest spychana przez wielkie media. To jej oczywistość nie ulega żadnej wątpliwości. Chyba powiem, że jest to oczywista oczywistość. Posłuchajmy takich odgłosów z tamtego czasu. Panie ministrze, wczoraj Sejm przyjął uchwałę o agentach, o współpracownikach. Ta uchwała z moralnego punktu widzenia i z innych jeszcze perspektyw jest bardzo potrzebna i rozsądna. Natomiast jeśli uczynimy z tego walkę polityczną, jeśli pozwolimy na posądzanie, na niesprawdzone wiadomości, a pamiętajmy, że tu można wszystko zrobić. Jeśli nie damy szans obrony, to będzie największe zwycięstwo Służby Bezpieczeństwa martwej, ale czynnej. I dlatego ja panu dzisiaj wręczę pismo, w którym powiem o tym, co myślę i poproszę pana o wielkie zastanowienie, by nie popełnić błędu, by nie dać jeszcze raz Służbie Bezpieczeństwa zwycięstwa. Pogrążymy się w dziesięciolecia, jeśli zrobimy to źle, a zrobić to musimy. Ja się z tym zgadzam. Dziękuję panie prezydencie. Ja wiedziałem od początku, gdy obejmowałem swoją służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że takie jest właśnie pana prezydenta zdanie, że to trzeba zrobić i zapewniam pana, że zostanie to wykonane zgodnie z uchwałą Sejmu, tak że nikt nie zostanie oskarżony bez przyczyny, a w ogóle rzecz nie w oskarżeniu. Rzecz jedynie w tym, by ludzie, których to nieszczęście dotknęło, po prostu sami się usunęli. Ja jestem wykonawcą w tej sprawie jako urząd woli Sejmu i tylko tyle w tej materii mogę zrobić i nic więcej na pewno zrobione nie będzie. Gdyby nawet dali tylko prezydentowi takie decyzje, to powiedziałbym, że parlament jest nieodpowiedzialny. To jest zbyt skomplikowana sprawa, by rząd, by nawet prezydent, którego naród wybrał, mógł decydować bez konstrukcji, jak to ma być wykonane. Ja ostrzegam pana i proszę o wielkie zastanowienie. Ja w piśmie zresztą to podam, bo pan dobrze wie, panie ministrze, w latach 70. co było robione. Jakie podrzutki, jakie rzeczy do dzisiaj krążą jeszcze. Pan ma rację, dlatego pracowaliśmy przez 4 miesiące, by wszelkie możliwe
posądzenia, uchybienia, fałszerstwa zostały wyeliminowane. I gwarantuję panu, panie prezydencie, że wszystko, co zostanie ujawnione, będzie absolutnie zgodne z prawdą. Odważny jest. Cieszę się, że mam takiego odważnego ministra. Zawsze byłem do dyspozycji. Pierwszy minister spraw wewnętrznych, który oczernia moich przyjaciół. Przykro mi jest tylko strasznie, że on był kiedyś moim przyjacielem. Jest to po prostu stek kłamstw, wszystko cośmy tu usłyszeli. I ja bym to chciał panu Macierewiczowi powiedzieć. Zaczyna się od inwektywy ogólnikowej, którą można przypisać wszystkim, a potem są nazwiska, w które ja po prostu nie wierzę. Dziękuję. Czy ma pan jakieś powody, żeby twierdzić, że Szereg mam takich powodów. Są tam ludzie, których znam, z którymi działałem blisko i ja to wiem i mi żaden papierek z żadnego ministerstwa nie jest potrzebny. Po drugie, jeżeli oni z panem Moczulskim rozmawiają naprzód o wejściu do koalicji rządowej, jak on im odmawia, to on się znajduje na liście agentów, to ja bym chciał wiedzieć, w co my gramy. I oni mówią, że to jest sprawiedliwość. Po prostu postanowili, jest to facet, który postanowił zniszczyć państwo, bo widocznie jest chory. Gdybym się poddawał szantażom, to mógłbym być tak, panie premierze, ja zrobię wszystko i panie ministrze, abyście zostali, bo nie szantażujcie, nie brudźcie karty Lecha Wałęsy. Mogłem tak zrobić i jestem przekonany, żeby to się udało. Ale nikt, nawet własna żona, najmilszymi sprawami nie zaszantażuje Wałęsy i nikomu to się nie uda. I dlatego jak zobaczyłem tą bezczelność, dlatego powiedziałem, o kolesie, tu się miarka przebrała. Prezydenta szantażować nikt nie będzie. A dokumentów mam wystarczająco dużo i jeszcze parę, panie ministrze, dawny panie ministrze, jeszcze parę asów mam w rękawie. Jak ja panu te asy pokażę, to pan jest w szpitalu, proszę pana. To, co pan nazywa listą Macierewicza, czyli ten... Ja nazywam na Boga. Dobrze, co nazywa się listą Macierewicza, to ciągle pozostawiało problem na poziomie pewnej demoralizacji części elit politycznych. Ale nie towarzyszyła temu świadomość początkowo, przez bardzo długi czas, że to jest problem nie tylko elit politycznych, a może nawet nie przede wszystkim, chociaż też elit politycznych, ale że to jest problem aparatu państwowo-gospodarczego, który wywodzi się w olbrzymim stopniu właśnie z tamtych struktur. I nie przez przypadek się z nich wywodzi, ale że to jest pewna świadoma droga zapoczątkowana i z pełną świadomością przez decydentów komunistycznych w ramach ewolucji systemu komunistycznego realizowana. Że mamy do czynienia z pewną naroślą, która jest dalszym etapem rozwoju systemu komunistycznego. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to tę najdłuższą wojnę, jaką prowadzi naród polski, przegramy. Ciągle jej nie przegraliśmy, między innymi dzięki takim momentom rzucania snopa światła na naszą rzeczywistość, jakim był ten raport. Czekamy, rozumiem, na część drugą tego raportu. Domyślam się, że tam jest dopowiedziane wiele rzeczy, które tutaj jakby są zasygnalizowane, prawda? I tak i nie. To nie jest kontynuacja bezpośrednia, chociaż są takie wątki, które są kontynuowane, na przykład sprawa handlu bronią jest bardzo rozbudowana w aneksie. To tutaj ona jest zasygnalizowana, tam jest bardzo dokładnie omówiona w kilkusetstronicowym aneksie do aneksu. Za to główny ciężar został położony na tworzenie się mafii, tworzenie się struktur mafijnych, którym patronowało WSI oraz udział WSI w wyprzedaży majątku narodowego, w tak zwanych prywatyzacjach. Na dalszą metę myślę, że z tymi ludźmi się stanie dokładnie to samo, co stało się z ludźmi, którzy znaleźli się na liście przekazanej przeze mnie w 1992 roku do Sejmu. Prędzej czy później... Czas ich dogoni. Czas ich dogoni. Tak, chociaż jak w wypadku pana Boniego okazuje się, że niezupełnie, prawda, że po wielkiej kampanii udowadniającej w 1992 roku, jakim to zbrodniarzem jestem, bo śmiałem wskazać osobę, która po prostu współpracowała ze Służbą Bezpieczeństwa, jako współpracującą ze Służbą Bezpieczeństwa. Po tej wielkiej kampanii, 14 lat później, ten człowiek przyznaje się, że tak rzeczywiście było, tylko zapomniał przeprosić obywateli, że przez 14 lat ich oszukiwał. Co się stanie z ujawnionymi nazwiskami z działu, że tak powiem, medialnego?
Przecież ci ludzie dalej, jak widzę, funkcjonują, nie czują się najgorzej. Tutaj jest tylko, no nie tak zupełnie. Na przykład jeden z nich był głównym doradcą pana Bronisława Komorowskiego i po 2 przegranych procesach musiał jednak z tego stanowiska odejść. To było dosyć zabawne, bo człowiek, który zajmował się jako wiceprezes Taju współpracą z wojskowymi służbami informacyjnymi, jako taki został tutaj wskazany. Następnie przez pana marszałka Komorowskiego został postawiony na czele struktury w Sejmie Rzeczypospolitej, która miała na celu kierować współpracą z dziennikarzami i z mediami. To rzeczywiście to jest... taka pewna doza nieufności pana marszałka do działań pana, prawda? Nie wiem, może to ironia, może taki żart zrobiony polskiemu społeczeństwu, taka kpina z polskiego społeczeństwa. To różne można warianty, tak powiem, interpretacyjne do tego zachowania dostosować. W każdym razie po pół roku takiego żartu musiał z tego stanowiska go odwołać. No ale komentatorzy polityczni, na przykład tam wymienieni w tym raporcie, no dalej komentują właściwie dość sympatycznie. Był okres mniej więcej półrocza, kiedy rzeczywiście ci komentatorzy nie występowali w wielkich mediach. No, przyjęto do wiadomości, że nie należy jednak promować agenturalnej współpracy ze służbami. No a później rzeczywiście stało się inaczej. Ta sprawa jest dosyć poważna, dlatego że tutaj w odróżnieniu od lustracji nie chodziło przecież o lustrację, chodziło o to, żeby, i taka była intencja przy tworzeniu nowych służb, bo raport jest tylko częścią pewnej operacji polegającej na tym, że służby specjalne trzeba stworzyć od nowa. I w związku z tym założono, i słusznie moim zdaniem, że bez względu na to, jak się ocenia dane służby specjalne, nie wolno łączyć 3 jakby kierunków działania społecznego. Nie można być politykiem i człowiekiem służb, nie można być przedsiębiorcą i człowiekiem służb i nie można być człowiekiem mediów, nie można być dziennikarzem i równocześnie człowiekiem służb. Że te dziedziny należy rozgraniczyć. Stąd założenie ustawodawcy, które zostało zrealizowane w raporcie, że te nazwiska należy wymienić i stąd nakaz w ustawie o służbach, we wszystkich służbach, ABW, AW, SKW i SWW, we wszystkich tych służbach, czyli wojskowych i cywilnych, iż nie wolno werbować polityków, przedsiębiorców i dziennikarzy. Jest zakaz takiego werbunku, zakaz współpracy tych ludzi ze służbami specjalnymi. No, niestety media, a przynajmniej właściciele mediów, bo o nich musimy mówić. Środowisko ma tutaj mniejsze znaczenie. Najważniejsze znaczenie mają ci, którzy zatrudniają, którzy płacą pieniądze, którzy organizują pracę tym ludziom, a powiedzieli swoje weto i jak dotąd udaje im się zdominować polskie życie publiczne, mieszając, łącząc te sfery, sferę biznesu, sferę współpracy ze służbami specjalnymi i sferę dziennikarską. No bo to jest bardzo ważny, mi się wydaje, sygnał, skoro napiętnowany jednak w raporcie dziennikarz po jakimś czasie pojawia się jako ważna osoba, która komentuje relacje z Stanami Ameryką, relacje z Rosją, handlem bronią i tak dalej, no to jest to sytuacja sprawdzania, ile można wcisnąć, tak? Znaczy ile ten widz jeszcze będzie w stanie przyjąć. Czyli zaakceptuje, w związku z tym to jest do niczego. Myślę, że także mamy do czynienia z pewnym sygnałem na zewnątrz. I to jest chyba ważniejsze. To jest sygnał do poprzedniego patrona tych służb i do poprzedniego patrona tego typu działalności. Moi drodzy, wracamy do stanu normalnego. Wracamy do takiej sytuacji, w której Rosja kształtuje polską politykę i w której interesy rosyjskie są respektowane. To jest najważniejszy przekaz, moim zdaniem, a nie sprawa raportu. Raport jest tutaj tylko przecież narzędziem wykonawczym, przy pomocy którego Polska się wydobywała z tej podległości. A ten sygnał, o którym pan mówi, jest sygnałem o tym, że podległość wraca. Jednym z zadań, którego się podjąłem, które zrealizowałem, to była likwidacja WSI. No ale dla mnie nie mniej ważne, a może ważniejsze. I od likwidacji WSI, i od pracy komisji weryfikacyjnej było trzecie zadanie. Powstanie nowych służb. To było stworzenie służby kontrwywiadu wojskowego, tych wieleset osób młodych, które zostały tam przyjęte, ukształtowane i które, a wciąż bronią honoru tej
służby, za co chcę im serdecznie raz jeszcze podziękować. Ja wiem, że oni przeżywają bardzo trudne czasy. Starałem się ich do tego przygotować i mówić, że te czasy trudne, kiedy naprawdę się będą musieli sprawdzić, przyjdą. I że wtedy będzie się od nich bardzo wiele wymagało, nie żadnych bohaterskich gestów, tylko po prostu trwania z pracą, z próbą realizacji pracy dla dobra ojczyzny. To duże słowa, ale naprawdę zrobili, zwłaszcza w okresie 2006-2007, ci ludzie, którzy zostali przyjęci do tej służby, zrobili bardzo, bardzo dużo, nieporównanie więcej niż można sobie wyobrazić i niż można niestety publicznie na ten temat powiedzieć. Szereg operacji kontrwywiadu polskiego wojskowego zrealizowanych w tym czasie ocaliło wiele istnień polskich i uratowało wiele, zwłaszcza majątku narodowego dla Polaków. To się udało, prawda? Rozumiem, że to się udało i jestem przekonany, że no, bardzo długo musiałby istnieć rząd pana Tuska, żeby go zniszczyć. Wierzę, że tak długo nie będzie istniał. Powstała kadra dla służb specjalnych, do której zawsze będziemy mogli powrócić i po którą zawsze będziemy mogli sięgnąć. Nawet jeżeli wszyscy oni dzisiaj zostaną ze służby kontrwywiadu wojskowego wyrzuceni, to za rok, 2, 5, kiedy wreszcie wróci rząd Polski niepodległej, będzie można zbudować służby, naprawdę służby polskie, a nie policję polityczną. Właśnie w oparciu o tę kadrę. Był taki spór, który trwa w służbach specjalnych i wśród polityków od roku 89. Czy można zbudować służby od początku, czy też trzeba, opcja zero, tak zwana. Czy też trzeba bazować na dawnych SB-kach. Jak wiadomo, tak zwanych zawodowcach, tak. Tylko jakiego zawodu i komu służących. Jak wiadomo, niestety dominująca formacja, która rządziła przez te 16 lat, bazowała na SB-kach. Konsekwencje dla polskiej polityki międzynarodowej i wewnętrznej gospodarczej były katastrofalne. No ale mówiono, no ale nie macie kadry. Otóż teraz ta kadra jest. Teraz ta kadra już jest. To jest wieleset osób, do których można sięgnąć i którzy są w stanie polskie służby specjalne odbudować bez opierania się na dawnych SB-kach, panach Zacharskich, Jasikach i całego gremium przez nich wychowanego. Oddajmy podobnie głos panu Janowi Olszewskiemu. To nie przypadek, że w momencie, kiedy wydawało się w roku 2006, że przy możliwie szerokim konsensusie i zgodzie podstawowych sił politycznych, tak zwanych postsolidarnościowych, że należy wykonać bardzo ważny krok zmierzający do oczyszczenia polskiego życia publicznego z pozostałości po zarówno służbach specjalnych PRL, po wpływach sowieckich w Polsce. Nie przypadkiem okazało się, że tym człowiekiem, który z natury rzeczy okazał się powołany do wykonania tego zadania, którym to powierzono, był właśnie Antoni Macierewicz. I muszę powiedzieć, że to zadanie, cokolwiek bądź, zostało wykonane. Co więcej, w tym samym krótkim przecież okresie Macierewicz zdołał zorganizować, budując od fundamentu, pierwszą polską służbę specjalną, kontrwywiad wojskowy. Niezależnie od tego, jakie będą dalsze losy, dzisiaj one się ważą, jak wiemy, i czy to pozostanie pewnym trwałym elementem polskiej rzeczywistości, polskiej państwowości, nie wiemy, ale na pewno to jest niewątpliwa zasługa Antoniego Macierewicza, której mu nikt nie odbierze. W pewnych podstawowych sprawach on zawsze kieruje się racjami moralnymi. To w polityce nie jest rzecz może najlepiej widziana, a na pewno nie najbardziej opłacalna. Ale jak patrzę teraz z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że w tych racjach, które reprezentował wobec różnych spraw, różnych problemów w Polsce, Antek Macierewicz, myślę, że historia na ogół przyznawała rację jego stanowisku. Antoni Macierewicz i ja wywodzimy się w jakiś sposób z innego wątku polskiej tradycji. To niewątpliwie on ma bardzo mocny
mocne przywiązanie do tego nurtu polskiej historii, która związana jest z ruchem katolicko-narodowym w różnych jego postaciach. Moja tradycja rodzinna to jest tradycja Polskiej Partii Socjalistycznej. To jest tradycja bardzo zdecydowanie, powiedziałbym, jednoznacznie niepodległościowa. Jest takim przykładem, który można by uznać za dość charakterystyczny dla polskiej historii. Polacy się różnią, ale istnieje jedna wspólna, podstawowa wartość. To jest polska niepodległość, to jest wspólny interes polskiego państwa, wspólny interes narodowy. Platforma w moim przekonaniu programu, praktycznie biorąc, który byłby autentycznym, wyznawanym przez to środowisko, po prostu nie ma. Kwestia walki o utrzymanie pewnej struktury wpływów politycznych, który został zbudowany w Polsce po roku 1989, to nie jest propozycja programowo-ideologiczna. Wykorzystywane są pewne środowiska, które skądinąd same pewnie by były zaskoczone, gdyby im pokazać, jak dalece oni działają w istocie rzeczy w obronie i na rzecz tych struktur. Czy taka myśl polityczna w Platformie Obywatelskiej jest? No więc ja właśnie uważam, że jest. Ja właśnie uważam, że jest. Po pierwsze, genezą Platformy, a trzeba by wtedy sięgnąć do KLD, prawda, do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ta geneza wiąże się z nadziejami dużej części młodzieży, aktywnej młodzieży, że liberalizm rozumiany jako wolność gospodarcza będzie bardzo istotnym, może nawet decydującym elementem w przekształcaniu Polski, w odzyskiwaniu niepodległości. To był nurt wspierany i rozwijany w okresie stanu wojennego. Bardzo wielu wspaniałych publicystów tego nurtu wyrosło i na pewno wokół niego się zgromadzili ludzie dobrej woli. To w ogóle dla mnie jest zupełnie bezdyskusyjne. Problem polega na tym, że w zapleczu sterowały tym służby specjalne, które eliminowały w toku ewolucji tych ludzi, którzy byli tylko i wyłącznie, czy przede wszystkim ideowcami, chcącymi zaszczepić w Polsce wolność gospodarczą, co na tle ówczesnego dominacji etatyzmu komunistycznego było niewątpliwym krokiem do przodu, bezspornym. Własność prywatna jako fundament bezpieczeństwa i rozwoju rodziny jest bardzo istotnym elementem rozwoju jakiejkolwiek cywilizacji, a w katolickiej nauce społecznej w ogóle zupełnym fundamentem. No ale przekształcono tę słuszną ideę w zupełnie coś innego. W ideę uwłaszczenia aparatu komunistycznego z dominantą do tego jeszcze służb specjalnych, czyli z pewnego zdrowego poglądu zrobiono koncepcję polityczną kontynuacji władzy sowieckiej w Polsce. Własność prywatna jest rzeczywistym fundamentem zdrowej gospodarki. Tutaj zaprzeczanie temu byłoby zaprzeczaniem własnym korzeniom. My wszyscy przez całe lata PRL-u marzyliśmy o tym, że wreszcie wróci własność prywatna i ci wszyscy, którzy zostali ograbieni, będą mieli szansę jej odzyskania. Rzecz w tym, że dzieje się zupełnie coś odwrotnego. Ostatnie kilkanaście lat to jest proces spychania znowu na margines tych, których pognębiono i którym mienie zagrabiono, a przejmowanie tej własności przez małą grupkę ludzi aparatu komunistycznego. Za to jeżeli chodzi o mój punkt widzenia na ewolucję ideową polską, to uważam, że rzeczywiście jedynym masowym zapleczem ideowym polskim jest katolicka nauka społeczna i to zarówno w wymiarze jej analizy i koncepcji gospodarczych, społeczno-gospodarczych dokładniej, jak i ten zbiór wartości i jej hierarchizacji, który jako jedyny integruje cały naród polski i wprowadza Polskę w system współdziałania z innymi narodami.
Polacy są Europejczykami, Polacy są obywatelami świata, dlatego, że są katolikami, poprzez katolicyzm, poprzez chrześcijaństwo, które się tak głęboko w nas zakorzeniło i dzięki Bogu, bo gdy widzimy to, co się dzieje dzisiaj na świecie, ten paroksyzm szaleństwa, antywartości i rzeczywiście próby zaprowadzenia władzy rządów nihilizmu, to widzimy, że tylko system wartości chrześcijańskich, tylko katolicyzm jest w stanie tworzyć skałę, która człowieczeństwo zachowa na tle tych wzburzonych fal. Dziękuję bardzo, panie Antoni, za rozmowę. Dziękuję bardzo.